Jimmy JV albo JV85 Pro, czyli pierwszy Jimmy, którego mamy okazję testować na SmartMe. I powiem szczerze, jeden z ciekawiej wyglądających odkurzaczy ręcznych. Jego unboxing był dla mnie niezwykłym przeżyciem, kiedy odkrywałem kolejne dodatki do tego odkurzacza, no i oczywiście sam odkurzacz. A dzisiaj czas na jego recenzję, więc zapraszam. Zaczniemy od kosmicznego wyglądu Jimmy'ego. Tak jak widzicie, Jimmy JV85 Pro jest w takich kolorach srebrno-szarawo-fioletowych. Zauważyłem, że producenci odkurzaczy ręcznych naprawdę szaleją często z kolorami, lubią dwa skrajnie różne, które ja bym nie połączył, ale wygląda to całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o plastiki i całe wykonanie tego odkurzacza, to jest ono naprawdę solidne. Wszystkie plastiki są twarde. Nie mam tutaj poczucia, że mam do czynienia z tandetą. Są miłe w dotyku, zarówno te, które są powiedzmy bardziej śliskie, jak i te, które są bardziej chropowate. Tak jak jesteście w stanie zobaczyć, ale o tym opowiem jeszcze trochę później, tutaj znajduje się jego wyświetlacz. Wyświetlacz też jest całkiem wysokiej jakości, tak samo przyciski, więc muszę powiedzieć pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o wygląd Jimmy'ego, odkurzacz porządny. Odkurzacz jest zdecydowanie porządny. Do jego wszystkich dodatków zaraz przejdę i Wam je pokażę. To, co jeszcze teraz, jeżeli chodzi o samą budowę, chcę zwrócić, to jak widzicie, no, rozłączę go. To sobie odłożę i pokażę Wam już samą rączkę z silnikiem, z zbiornikiem. Ten zbiornik jesteśmy w stanie opróżnić w bardzo prosty sposób, a widzieliśmy już parę odkurzaczy, gdzie było to problematyczne. Odpinamy go sobie w ten sposób i wyrzucamy śmieci. Tak jak widzicie, jesteśmy w trakcie kręcenia, więc trochę ich jest. Tutaj mamy sam silnik od tego odkurzacza. Tutaj znajduje się bateria, którą też wygodnie wyciągamy. Więc no, sam wygląd nietypowy. To też mi się podoba, bo dzięki temu Jimmy się wyróżnia na tle morza już tak naprawdę odkurzaczy właśnie takich ręcznych. A teraz opowiem Wam trochę o jego wszystkich dodatkach, bo ma kilka końcówek, których nie widzieliśmy w żadnym innym odkurzaczu. Teraz przejdę do wszystkich akcesoriów, które ten odkurzacz posiada i pokażę Wam kilka nietypowych, ciekawych, z którymi jeszcze, tak jak Wam wspominałem, nie miałem do czynienia. Zacznijmy od zwykłej rury. Ta rura, tak jak jesteście w stanie zobaczyć, jest tutaj podłączona do głównej szczotki, która swoją drogą jak się kręci, bo ona jest niebiesko-czerwona, to wtedy jest fioletowa. Bardzo fajny bajer, dzięki czemu pasuje kolorystycznie do rury, ale to był taki dodatek. Ale ta rura, jeżeli chodzi o tą główną rurę, ma tutaj taki przycisk, dzięki któremu jest w stanie się złamać. I w ten sposób jesteśmy w stanie na przykład dostać się do ciężej położonych miejsc. Na przykład w moim przypadku problemem zawsze jest łóżko, do którego jest się ciężko dostać. Dzięki takiej rurze finalnie w końcu mogę się dostać i je wygodnie posprzątać. Więc to jest zdecydowany plus, ale nie jest to jedyna taka rura. Teraz pokażę Wam drugą, giętką rurę, którą też odkryłem podczas unboxingu. Ona też, jak sami widzicie, jest bardzo giętka. Tutaj też ją możemy ustawić pod dowolnym kątem, dzięki czemu jesteśmy znowu w stanie dostać się do ciężko położonych miejsc. Więc dzięki temu odkurzaczowi możemy wysprzątać to, co albo skazaliśmy na porażkę, albo co jest bardziej prawdopodobne, robimy to raz na jakiś czas, odkurzamy tam, bo jest to po prostu bardzo mocno problematyczne. Tutaj Jimmy podszedł do tego całkiem fajnie. To tyle, jeśli chodzi o giętkie końcówki, giętkie rury. Idąc dalej, mamy turboszczotkę. Turboszczotka, jak już widzieliście, w większości odkurzaczy występuje. Ona jest do tego, żeby móc na przykład sobie odkurzyć kanapę, łóżko czy cokolwiek, nie panele, czyli nie podłogę, ale wszystkie takie delikatne meble możemy za pomocą takiej szczotki odkurzyć. Potem mamy specjalną szczotkę do dywanów. Więc jeżeli macie dywany, ja osobiście nie posiadam, no ale jeżeli macie dywany, to na pewno to jest zdecydowany plus. Wkładamy ją do
do głównego elementu czyszczącego, do tej głównej szczotki i dzięki temu możemy sobie wygodnie wyczyścić dywan. Ostatnie dwa elementy, które Wam jeszcze pokażę. Taka szczotka specjalnie dedykowana do firan oraz do zasłon, czyli jeżeli macie ciężkie zasłony, jest problematyczne dla Was to, żeby je odkurzyć, to dzięki takiej końcóweczce jesteście w stanie sobie poradzić. I ostatnia końcówka, dla mnie bardzo fajna, do bardzo drobnych rzeczy, na przykład do odkurzenia klawiatury, która jest pełna różnego rodzaju jedzenia. W czasach covidowych bardzo dużo jem przy komputerze i taka końcóweczka na pewno bardzo fajnie się do tego nadaje. Teraz pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób możemy wymienić filtr, bo to jest bardzo fajne i wygodne. Już Wam pokazywałem, że łatwo jesteśmy w stanie sobie otworzyć pojemnik na śmieci. A teraz sam filtr. Filtr możemy myć pod bieżącą wodą, co jest zdecydowanym plusem, bo nie są to jakieś części, które trzeba wymieniać, tylko możemy go sobie wyczyścić. Tak widzicie, w ten sposób bardzo wygodnie sobie przekręcając, ja sobie mogę otworzyć ten sam filtr albo cały ten element wyciągnąć. Na pewno to jest duży plus Jimiego, że po prostu wszystko jest wygodne na klik-klak albo za pomocą takiego ruchu właśnie odkręcania. Każdy element jesteśmy w stanie sobie wyciągnąć, więc to jest na pewno jego duży plus. Wspominałem Wam o jego wyświetlaczu. Tutaj ten odkurzacz ma wyświetlacz, który zaraz Wam zaprezentuję, ale jak go odpalę, to on zacznie zasysać, więc będzie głośno. Jedyne co Wam mogę powiedzieć, że to jest pierwszy odkurzacz, który dzięki temu wyświetlaczowi jest w stanie nam dokładnie powiedzieć, ile czasu nam pozostało. Przeważnie to jest tak, że mamy kropeczki, tam 3, 2, 1, no i mniej więcej musimy oszacować, ile czasu nam zostanie. On dokładnie procentowo pokazuje, ile pozostało baterii, dzięki czemu jesteście w stanie sobie lepiej, moim zdaniem, oszacować, ile czasu Wam zostało do odkurzania. A teraz uruchomię go i pokażę Wam przez wszystkie trzy tryby, jak głośno chodzi, no ale bardziej skupiając się na tym, jak wyglądają te liczby na wyświetlaczu i że są całkiem widoczne. Widzieliście, że było 94% na wyświetlaczu i jest to odwrócone do góry nogami, dzięki czemu jak go tak trzymamy, to jesteśmy w stanie wygodnie zobaczyć, ile procent po prostu pozostało. Jak zatem Jimi sprawuje się na co dzień? Trochę u nas pobył, trochę rzeczy wysprzątał, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie są jego główne zalety i jakich jest kilka wad. Zacznijmy od jego konstrukcji, która jest zdecydowanie gigantyczną zaletą. Jego wszystkie plastiki, tak jak Wam wspominałem, są dobrze wykonane. Te końcówki są bardzo fajne, bo mamy ich wiele, możemy wiele różnych rzeczy odkurzyć. Podobają mi się te takie sprytne rozwiązania z łamaniem tej rury i z tą giętką rurą, dzięki czemu jesteśmy w stanie się dostać w wiele miejsc, a dzięki wyświetlaczowi wiemy, ile czasu nam pozostało. Zdecydowanym plusem też jest głośność, bo Jimi jest całkiem cichy. Na minusy, moim zdaniem rura jest za krótka. Dla mnie jest ona za krótka, jest mi nie do końca wygodnie nim odkurzać. Mogłaby być trochę dłuższa, więc tutaj Jimi powinien to poprawić. Poza tym jest on stosunkowo ciężki. W stosunku do innych nie jest to leciutki odkurzacz, więc może być to problemem, jeżeli nie lubicie takich ciężkich sprzętów, bo mimo wszystko trochę waży. A jeszcze przechodząc przez plusy, minusy do jeszcze jednego plusa, odkurzacz jest inteligentny. Czyli gdy odkurzacie podłogę i przejdziecie na dywan, to on automatycznie dopasuje tryb działania do tego i tak samo jak z tego dywanu zejdziecie, więc to jest fajne, że on jest w stanie to wykryć. Teraz pokażę Wam kilka miejsc, które wysprzątamy z Jimim i te różne końcówki, żebyście zobaczyli, jak one działają.
I dotarliśmy do podsumowania Jimmy'ego JV85 Pro. Wszystkie zalety opowiedziane, wszystkie wady również. Moim zdaniem jest to odkurzacz wart swojej ceny. On kosztuje 1150 zł na geekbuying.pl, bo to jest sklep, z którego go dostaliśmy i tutaj gorąco Was zachęcamy do tego, żebyście go tam kupili. Zresztą znajdziecie link w opisie oraz specjalne kody, które dla Was dostaliśmy, dzięki czemu jest on tańszy niż gdzie indziej. Fajnie z niego skorzystać. Przypominając plusy i minusy, odkurzacz z dużą ilością fajnych końcówek, cichy, z wyświetlaczem, z dobrymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o otwieranie właśnie zbiornika na odpadki, czy wyciąganie filtrów. Mimo wszystko dosyć ciężki i trochę z krótką rurą, więc Wam zostawiam decyzję do tego, czy warto go kupić. Dla mnie finalnie jest on na tak. No i poza tym strasznie mi się podoba ten jego abstrakcyjnie kosmiczny wygląd i to, że on jest inny niż wszystkie roboty odkurzające. Ja lubię, jak ktoś się wyróżnia, bo dzięki temu ja go zapamiętam i będę pewnie niektóre roboty odkurzające w przyszłości porównywał właśnie do tego oto Jimmy'ego. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Zapraszam Was do pozostałych recenzji robotów odkurzających, które znajdziecie na naszym kanale. No i koniecznie wbijajcie nasze pozostałe filmy, zostawcie suba i zalajkujcie nasz film. Dzięki i do zobaczenia.